Cześć moi drodzy, dzisiaj jest 9 czerwca, jestem w Moskwie. Już chyba 2 tygodnie temu wróciłem z Chin. Przez ten czas montowałem odcinki z Chin oraz nagrałem kilka nowych. Ten odcinek będzie dosyć przegadany. Będą to moje wrażenia po jednym miesiącu od rozpoczęcia kanału na YouTubie, po opublikowaniu około 20 filmów. Tych wrażeń mam bardzo dużo, ponieważ jest to dla mnie nowe zajęcie, żeby pokazać siebie, pokazać jakieś swoje wrażenia, emocje, opublikować materiały, które nagrywałem, które montowałem. Szczególnie, że temat, jak wiecie, najbardziej dotyczy Moskwy i Rosji, i życia w Moskwie, czyli temat generalnie dosyć kontrowersyjny, emocjonalny. No, bardzo wiele tutaj jest różnych wrażeń, opinii, takich automatycznych. Z jednej strony wiadomo, co się dzieje od strony politycznej, a z drugiej strony ja tutaj mieszkam od dobrych kilku lat i życie po prostu się toczy, tak? Zastanawiałem się generalnie nad otwarciem kanału od, myślę, ponad 2 lat. Oprócz takich celów, które opisałem w tym pierwszym odcinku, gdzie opowiedziałem, dlaczego zdecydowałem się otworzyć ten kanał, to oprócz tego, czyli oprócz takich subiektywnych, osobistych, zauważyłem także, że za każdym razem, jak przyjeżdżam do Polski, rozmawiam z rodziną, ze znajomymi, to oni jakby słuchają mnie z otwartymi oczami. Dla nich to jest nowe, ciekawe, nie mają znajomych, którzy są w Moskwie. Zawsze zadawali mi wiele pytań wszelakich, od tematów politycznych przez tematy dotyczące codziennego życia. I ja oczywiście ze swojej strony im to opowiadałem, takiej subiektywnej, bo jakiej innej jeszcze można opowiedzieć. I to z jednej strony. I tak samo z drugiej strony w Rosji spotykam osoby, które zainteresowane są moją perspektywą, tym, że jestem inny, w jakiś sposób się od nich różnię, trochę inaczej zostałem wychowany. I jak ja z nimi się dzielę, jak Polacy podchodzą do różnych spraw, jakikolwiek, to zauważyłem, że są osoby, u których wzbudza to zainteresowanie. Więc to jest taki kolejny powód, dlaczego otworzyłem ten kanał. I też chyba to, że nie ma podobnych informacji, podobnych przekazów, jakby perspektywy, ta mnogość perspektyw została ograniczona. Ja daleko nie roszczę sobie jakiegoś prawa do bycia obiektywnym, daleko nie jestem. Jestem po prostu subiektywny, pokazuję swoje życie, swoje wrażenia. To ja osobiście decyduję się, co pokazać. To ja wybieram osoby, z którymi będę rozmawiał, więc jakby tutaj nawet trudno powiedzieć o jakimś obiektywizmie. I naturalnie to, jaki ja jestem, jaki mam charakter i jak ja podchodzę do ludzi, jak ja dobieram rozmówców, znajduję to odzwierciedlenie w materiale, który powstaje i w tym, jak ludzie reagują na mnie, prawda? Więc ta sama osoba, która by się znalazła na moim miejscu, ale miałaby zupełnie inne podejście, mogłaby i naturalnie stworzyłaby zupełnie inny materiał. Co jeszcze? Na pewno to było dla mnie i jest nowe doświadczenie. Nawet to założyłem w pierwszym odcinku, który opublikowałem, gdzie opowiadałem, dlaczego otwieram ten kanał. Ja zdecydowałem się pokazać jakieś strony siebie, jakieś przemyślenia, ale na pewno nie wszystkie, nie jakby całokształt mnie, moich stron, moich emocji. Więc zaczynałem dosyć ostrożnie i badałem siebie i badałem reakcje, ponieważ ważne jest dla mnie to, żeby wiedzieć, dlaczego ja to robię, jakie cele mi przyświecają,
i żeby być no, świadomym, tak? Świadomym tego, co robię. Więc jest to taka ciekawa podróż wewnątrz siebie, wewnątrz swoich wrażeń, wewnątrz tego, że ja coś tworzę, ludzie to oglądają i jakoś reagują, więc to jest super, super doświadczenie. Zauważyłem, że te treści no, spotykają się z dużym zainteresowaniem. Na ten moment jest ponad 7000 subskrybentów. Ja się bardzo z tego cieszę. I z ilości subskrypcji, i z ilości lajków, i z ilości komentarzy, ponieważ to pokazuje, że jakby nie było, moje treści są potrzebne. Oczywiście reakcje mogą być różne i są różne. To naturalnie można zauważyć najbardziej po komentarzach. Te komentarze także są dla mnie bardzo cenne i ja jestem bardzo otwarty na wszelkie przejawy różnych opinii, różnych wrażeń, różnych wniosków, ponieważ to mi pokazuje, no, jak myślą ludzie, jak myślicie wy, czyli osoby, które są odbiorcami moich treści. I mogę powiedzieć, że szczególnie też te negatywne komentarze, które gdzieś tam się pojawiają, dają mi do myślenia, tak? Bo to pokazują właśnie według mnie odbiorców niektórych, tak? Jak oni reagują, ale generalnie ja też jestem na nie otwarty i mi się wydaje, że nawet w hejcie, w jakichś takich negatywnych komentarzach można znaleźć elementy, można coś odnaleźć w sobie, nad czym można się zastanowić i sobie dodatkowo odpowiedzieć na różne pytania. Więc welcome, piszcie mi, jakie macie wrażenie i tutaj jeszcze raz chciałbym bardzo za to podziękować, ponieważ ja bardzo, bardzo to doceniam. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Generalnie jak otwierałem kanał, to planowałem publikować wyłącznie treści o Rosji, o Moskwie. I tak jak to robię w dużej mierze do tej pory, to są to miejsca, które w jakiś sposób ja się w nich znajduję, przyjeżdżam. Ja nawet w żadne miejsce do tej pory nie przyjechałem w zaplanowany sposób, że pomyślałem, że to może być ciekawe, żeby coś zrobić dla kogoś. W dużej mierze robię to, w największej mierze robię to dla siebie, a przy okazji myślę, że może to być interesujące dla was, dla odbiorców. W międzyczasie, ponieważ wyjechałem do Chin na 10 dni, zdecydowałem się nagrać kilka treści na temat właśnie tego miejsca. Zastanawiałem się, czy otworzyć inny kanał, czy publikować to na tym samym. Ostatecznie zrobiłem to na kanale w Matrioszce, który miał i traktuje o Rosji. Zastanowię się i podejmę ostateczną decyzję, czy robić to na jednym kanale. Myślę, że jednak tak, ponieważ ten kanał jest poświęcony Rosji, ale w największej mierze on dotyczy mnie i mojego pragnienia pokazania czegoś, samowyrażenia się, jak ja to często mówię. Dla orientacji w miniaturach różnych treści oznaczam je różnymi kolorami, czyli te dotyczące Rosji są na czerwono, tak? Te treści czy tam litery, napisy są na czerwono, a w treściach dotyczących Chin dominuje kolor niebieski, więc jeżeli z założenia jesteście zainteresowani Rosją, to możecie łatwo jakby się zorientować, jaka to jest treść, lub z drugiej strony, tak? Jeżeli jesteście zainteresowani Chinami. Ja jestem sinologiem i wiele lat żyłem w Chinach. Mówię dosyć dobrze po chińsku i mam też takie wrażenie, że są tematy, są jakieś wrażenia dotyczące Chin, których ja sam nie znajduję w internecie, więc będąc osobą zainteresowaną Chinami, chętnie sam bym obejrzał takie treści, więc dlatego też je publikuję. Oraz oczywiście pokazuję też jakieś to swoje życie związane z Chinami. Ja nawet pomyślałem przez jakiś czas, że może to też będzie sposób, żebym częściej się pojawiał w Chinach, na przykład jeździł do Chin raz na 2-3 miesiące do różnych miast i z jakimś tam wstępnym
planem pokazywał jakieś miejsca, czy organizował wywiady z osobami, z ludźmi, więc podejmę ostateczną decyzję. Jeżeli macie na ten temat jakieś wrażenia, przemyślenia na temat Rosji, czy Chin, czy materiałów, które publikuję, szczególnie po tym filmie, to ja jak najbardziej też chętnie przeczytam, czy je dzielić na różne kanały, czy nie. Mogę Wam także powiedzieć, że mam plany otwarcia innych kanałów w mediach społecznościowych po rosyjsku dla Rosjan oraz dla Chińczyków. I jeszcze ostatecznej decyzji nie podjąłem, jak to zrobić, ponieważ z jednej strony, tak jak Wam mówiłem w pierwszym odcinku, mam takie wrażenie, że ludzie są bardzo podobni lub jednakowi i panuje pewien taki uniwersalizm, to z drugiej strony mam odczucie, że są pewne elementy jak język, kultura, sposób przekazu, że na przykład dla Chińczyków, do Chińczyków łatwiej trafić, jeżeli naturalnie posługuje się ich językiem oraz jakby zwracam uwagę na jakieś takie kody zachowania, kody rozmowy. Niektóre, wiadomo, zawsze w każdej kulturze są tematy tabu, mniej lub bardziej i jeżeli osoba zwraca na to uwagę, to z założenia będzie lepiej zrozumiana, więc myślę, że chyba jakby te treści łatwiej będzie dzielić ze względu na różnych odbiorców. Tym bardziej mi się wydaje, że napisy jakby dodatkowo utrudniają, prawda, zrozumienie treści. I tutaj naturalnie chciałbym przejść do spraw technicznych, ponieważ w tych materiałach, które opublikowałem, rozmawiam z osobami, tak, przechodniami czy osobami w jakichś miejscach i dodawałem napisy do tej pory. Nie znam lepszego sposobu na poradzenie sobie z tym zagadnieniem. Natrafiłem na jedną stronę Heigen, z tego co kojarzę, która automatycznie poprzez swoją technologię automatycznie dodaje dubbing w innym języku do tych treści. Ja tak to badam, cuduję, sprawdzam, czy to jest możliwe. Mi się wydaje, że jakby zastosować taką technologię, na przykład gdzie rozmowy po rosyjsku czy chińsku byłyby automatycznie tłumaczone na język polski z głosem po prostu moim, czy wykorzystując głos mój, czy jakiejś innej osoby, z którą rozmawiam, to byłoby idealnie, ale nie wiem, czy taka technologia jest dostępna. Jeżeli wy znacie, wy wiecie, że coś takiego jest możliwe, to podzielcie się ze mną, chętnie z tego skorzystam, żeby treści były jeszcze bardziej łatwiejsze w dostępie. Tak samo do tej pory ręcznie tłumaczyłem wszystkie rozmowy i ręcznie wpisywałem, prawda? Napisy dodawałem do wszystkich filmów, co oczywiście jest czasochłonne. Ja teraz też sprawdzam możliwości różnych stron, aplikacji, gdzie można wgrywać ścieżkę dźwiękową czy cały film i ta strona, prawda, ona tworzy napisy, które można potem wgrać do YouTube'a. Więc ja tutaj już poczyniłem pewne kroki, ale ostatecznie jeszcze tego nie wprowadziłem. Jeżeli także możecie się podzielić jakimiś tutaj wskazówkami w tym zakresie, to będę Wam wdzięczny. No i generalnie, jeżeli macie jakiekolwiek inne przemyślenia na temat mojego kanału czy mojej osoby, to jak najbardziej piszcie. Ja jeszcze raz powiem, że czytam wszystkie komentarze. Na razie podjąłem taką decyzję, że nie będę odpowiadał na komentarze. No może to się zmieni za jakiś czas. Czytam je, ale jeszcze nie podjąłem decyzji, jak reagować i żeby to było też dosyć takie spójne, czy zawsze się wyrażać, czy nie. Więc to jeszcze jest w jakiś sposób przede mną. Niemniej bardzo mnie to cieszy, że jest taki odzew, że oglądacie, że jest to w jakiś sposób Wam potrzebne, więc dzięki za oglądanie tego odcinka. Był on bardzo przegadany, ale no po prostu chciałem się podzielić tymi wrażeniami. Więc do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Ciekawy jeszcze jeden wątek. Otóż po nagraniu tego materiału, który przed chwilą zobaczyliście,
ja zacząłem go oglądać na swojej kamerze i zauważyłem koszulkę, w której dzisiaj jestem. Założyłem ją zupełnie przypadkowo. To jest jedyna taka koszulka, którą mam. Kupiłem ją chyba ze 2 lata temu w sklepie Reeboka w Polsce. Team Poland jest tu napisane. I powiem wam, że no, generalnie ona mi się podoba. I to jest jedyna taka koszulka, jaką mam. I zakładam ją zupełnie przypadkowo w Rosji i też jakoś jakby nie pilnuję się specjalnie, żeby akurat jej nie zakładać. Na przykład dzisiaj pojechałem z córką na zajęcia w ogóle z drugiej części Moskwy i po prostu ją założyłem. Myślę nawet, że ludzie dookoła w ogóle nie zwracają na nią uwagi. Nawet nikt nigdy mnie nie zaczepił, czy pozytywnie, czy negatywnie. A mam ją od dłuższego czasu, nawet widać, że jest dosyć sprana. Niemniej bardzo ją lubię i no, zakładam ją, kiedy tylko mam na to ochotę. Więc to jest taki dodatkowy wątek, który może być dla Was interesujący. Więc już ostatecznie się żegnam i do usłyszenia.